Siadłem na wózkę, jak miałem 18 lat, czyli całe życie praktycznie przede mną było. Zostałem postrzelony z broni palnej. Nie ze swojej winy, można to nazwać pomyłkową akcją policji. W wieku 13 lat zachorowałam na chorobę nowotworową, czego skutkiem było amputowanie mi prawej nogi i taką samą techniką, jaką wykorzystałam przy walce z chorobą, chciałabym wygrać złoty medal na Igrzyskach Paralimpijskich. Mogłem w pewien sposób wpłynąć na to, żeby to się nie stało. Mogłem wracać do domu w piątek, czy nie w sobotę. Mogłem ja prowadzić samochód jak zawsze. Dorosły facet budzi się nagle z pampersem, 5 dni śpiący w łóżku, w śpiączce farmakologicznej i nagle się zastanawiam, gdzie jest moja męskość. Jestem skazany na samotność do końca życia i od tego się jakby zaczęło. To była pierwsza myśl. Ale w tym ostatnim skoku wszystko było zgodnie z planem, nie? Ciach w drzwiach, poleciałem, nie? Do otwarcia wszystko w porządku, tylko lądowanie nie wyszło, nie? A to był mój w ogóle 653 skok. Wszelkie prawidła nurkowania wskazują na to, że absolutnie nie powinno było się tak skończyć. A mimo to i tak mnie odcięło krótko po wyjściu na łódź. Straciłem władzę w nogach. Moja żona w momencie, kiedy miałem wypadek, była w 5. miesiącu ciąży. Ja miałam 16 lat, jak miałam wypadek. Mi na przykład brakowało osób z zewnątrz, które powiedziałyby mi: Kamila, słuchaj, nie będziesz chodzić. Zacznij robić coś, znaleźć jakiś sposób na swoje życie. Zaczęło się od tego, że trenowałam pływanie. Trochę tam nie do końca byłam zadowolona ze swoich wyników, ze swoich rezultatów. I kiedy dopadł mnie trzeci dołek, zadzwonił do mnie Kuba Tokarz, złoty medalista z Igrzysk Paralimpijskich z Rio, kajakarz. Przyszłam na pierwszy trening, pamiętam jak dzisiaj. Wpadłam do wody 3 razy, nie poddałam się, wchodziłam od razu na kajak i próbowałam dalej trenować. Kasia jest dla mnie takim zapalnikiem do dalszego trenowania. Świetnie mi się w ogóle z nią trenuje i ciągniemy się gdzieś tam na wodzie jedna drugą. Cokolwiek, żeby osiągnąć, to przede wszystkim twoja praca musi być twoją pasją, nie? Będzie niecałe, nawet nie 2,5 roku, ponad 2 lata. A w tym czasie zdobyłam brązowy i złoty medal Mistrzostw Europy. Będę walczyć o kwalifikację paraolimpijską do Tokio. Takie moje marzenie właśnie największe sportowe to jest zdobycie medalu na Igrzyskach Paralimpijskich. Kamila jest zawodniczką, którą poznałem przed Igrzyskami w Rio. Następnie w Rio byliśmy wspólnie razem na Igrzyskach Paralimpijskich, tam zdobyła oczywiście medal. Bardzo ciężko znaleźć dziewczynę, która będzie tak ciężko trenowała, realizowała plan szkoleniowy i osiągała jeszcze wyniki z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy, z Igrzysk Paralimpijskich. Emocje, jakie poczułam wtedy, kiedy pierwszy raz wsiadłam do łódki, to raczej były związane z tym, że przed wypadkiem byłam sprawną kajakarką. Wsiadając do łódki myślałam, że wsiądę, popłynę, bo co tam, ale jednak musiałam odnaleźć po prostu siebie na nowo. To nie było rozczarowanie, tylko wyzwanie bardziej bym to nazwała, że wściekałam się, bo się wściekałam strasznie, ale raczej chciałam po prostu, moim celem było po prostu poczuć gdzieś chyba może to samo. Bo są 3 grupy. Kamila jest w tej najbardziej niepełnosprawnej, czyli w KL1, a ja jestem teraz już jest w KL2, bo jej pozmieniali tam grupy, to też wielkie zawirowanie było. Te przepisy, one nie są do końca sprawiedliwe tak naprawdę. Kamila zebrała bardzo dużo dokumentów na temat swojej choroby i też ta komisja nie uwzględniła w ogóle tych dokumentów. Poszłam do tej grupy, gdzie dziewczyny są fizycznie i zdrowotnie sprawniejsze. To był dla mnie pod tym względem taki ciężki rok, że ja cały rok trenowałam i nie czułam satysfakcji z treningu. Na każdy trening szłam za karę, ale jednak szłam na ten trening. I przyszedł teraz taki moment, gdzie znowu poukładałam sobie to w głowie na nowo i znowu zaczęły mi treningi przynosić satysfakcję.
Jedyne kiedy usłyszałam, że mam trudniej, to jak ludzie zobaczyli, z jakimi osobami się ścigam. Ponieważ ja jestem w grupie najbardziej pełnosprawnej wśród tych niepełnosprawnych i są dziewczyny na przykład ze skrótem nogi, gdzie skrót nogi do braku nogi, no w ogóle są całkiem innymi dysfunkcjami. No ale no nigdy nie było sprawiedliwości i po prostu trzeba wygrywać tutaj, teraz, gdzie się jest i z takimi ludźmi, jacy są. Najważniejszą cechą, która jej właśnie pomaga w sporcie, jest zawziętość. Ona nigdy nie powiedziała, że się poddaje, że coś ją boli, że nie ma siły wstać na trening, mimo że robi to codziennie 2 razy. Każde zawody to jest dla mnie pokonanie samej siebie, gdzieś tam złamanie życiówki. Całą chorobę motywowali mnie rodzice do tego, żeby walczyć, żeby się nie poddawać. Ja lubię w ogóle wyzwania, ja lubię robić coś, co innym by się wydawało niemożliwe. Kiedy Kasia zdobyła Mistrzostwo Europy, zaczęła być tak jakby częścią kadry pełnosprawnych. Zaczęli normalnie mówić o niej jako swojej koleżance. Czyli musisz zasłużyć na to, żeby być w kadrze. Lepiej to wszystko wyglądało, tak, dla mnie, gdzie przez 10 lat trenowałam tylko z niepełnosprawnymi, a nagle mogę trenować z pełnosprawnymi i nawet, jak się później okazało, z nimi wygrywać. Co do naszych kajakarzy z kadry narodowej, to oni na pewno musieli się też odnaleźć, że no, niepełnosprawni w ogóle są wśród nas. Nie widzieli nigdy tyle nieszczęścia w jednym miejscu. Gdzieś tu jakiś wózek, tu jakaś noga leży, tu coś. W momencie, kiedy jesteś w tej kadrze, to jest też twój obowiązek popłynięcia. Jesteś zawodnikiem, to są zawody. Przed finałem na Mistrzostwach Europy zmarła moja babcia. Zostałam na tych zawodach i popłynęłam. No i to też chyba takie jest dusza sportowca, gdzie pomimo bólu w sercu zostajesz i płyniesz, nie? Sport się stał sportem wyczynowym, czyli walczymy o medale, liczy się czas, liczy się medal. Ale tak naprawdę cały czas gdzieś tam jest w tym naszym sporcie osób niepełnosprawnych aspekt tych ćwiczeń. I przyszedł taki moment, gdzie ja zaczęłam mówić, że już po prostu nie chcę chodzić. Ile bym musiała czasu swojego i życia poświęcić po to, żeby zrobić te 2 kroki. Jakbym wstała z tego wózka, to bym gdzieś tam ciągała tą nogę, pewnie chodziła powoli. Mnie takie chodzenie nie satysfakcjonuje. Wolę jeździć. Sport po wypadku był dla mnie taką odskocznią od problemów, od myślenia na temat, czy będę chodzić, czy nie będę chodzić. I teraz sam zachęcam innych niepełnosprawnych, czy osoby po wypadkach do tego, żeby poprzez sport uwierzyły w siebie, uwierzyły we własne możliwości i wróciły do aktywnego życia. Wakeboarding. Igor znalazł to w internecie i chciał to rozpropagować w Polsce, myślę, że skutecznie. Załapaliśmy wszyscy bakcyla. Tutaj startowaliśmy z Dawidem Lisem właśnie o Mistrzostwo Polski w kategorii CITET. Igor był 2 razy na Mistrzostwach Europy. Raz z dużym sukcesem, bo 3. miejsce na Mistrzostwach Europy, które się odbywały teraz w 2019 roku w Polsce. Oboje byliśmy w Mediolanie też na Mistrzostwach Europy. Bardziej nie zależy mi na zwycięzcy o tyle, żeby ten przejazd był ładny, żeby wszystko wyszło, żeby każdy skok miał dobre lądowanie. Z brzegu to tak nie wygląda, ale jak my siedząc płyniemy obok takiego kickera, to on tak naprawdę jest wyższy od nas. I jak na niego wpływamy, to wybija nas na jeszcze raz taką wysokość. No i gdzieś tam trzeba ten strach w sobie stłumić, co się stanie po wylądowaniu. Ale jak to się tam gdzieś przełamie, że te wywrotki są, że tylko tam, nie wiem, z 30% nich jest bolesnych, to gdzieś tam można to ogarnąć. Dużo osób boi się startować w Seedwake'u. Jesteśmy przypięci do deski, która trzyma nas tak naprawdę na stałe i nie wypadamy z niej, tylko przy upadku musimy z nią powalczyć, żeby ją ustawić do odpowiedniej pozycji z powrotem. No i męczące jest bardzo to, że jeżeli gdzieś tam przydarzy się jakiś upadek, to trzeba dopłynąć do brzegu, a to są niemałe odległości często. Samo pływanie sprawia ogromną przyjemność, uwalnia bardzo dużo endorfin. Dany start jest wtedy, kiedy dopłyniesz bez gleby. Jak jest gleba, to niestety jest niedosyt. To jest chyba najgorsze w tym sporcie. Że niby wiesz, że możesz płynąć, wiesz, że to zrobiłeś wcześniej, a nie potem nie idzie.
Do końca zadowolony nie jestem, bo wczoraj na klasyfikacji o wiele lepiej mi poszło. Dzisiaj coś tam nie pykło, no taki jest sport. Raz wychodzi, raz nie. Jeden błąd może przekreślić całkowicie jakby pozycję osoby, która startuje. Nie jest to na pewno łatwy sport. Na takich zawodach panuje fantastyczna atmosfera. Osoby niepełnosprawne startują właściwie tego samego dnia, co osoby pełnosprawne. Nie są to osobne jakby zawody, tylko wszyscy integrują się razem. Z lotniska zawinęli mnie śmigłowcem i przyleciałem śmigłowcem do szpitala. No i kurczę, leżałem tam na twardym takim łożu madejowym, nie? Bez poduszek, bez niczego, z tym złamanym kręgosłupem no i 2 dni myślałem, nie? Co teraz, no bo tak po wypadku nagle jak to się wszystko zmieni, to człowiek nie wie w ogóle jak do tego podejść. No ja postanowiłem, że będę tym samym człowiekiem, którym byłem przed wypadkiem. Odbudowałem tą część mięśni, gdzie nie mam łydek, nie mam nic, nie mam pośladków, ale to mi pomaga tak w życiu, że jestem w ogóle niezależny. Sam wstanę na nogi, wszędzie wejdę. To wszystko jest wypracowane ćwiczeniami. No, te ćwiczenia trwają już, nie wiem, 12 lat. Cały czas trenuję te nogi. Uprawiałem sporty od dziecka i dostałem się do kadry mając 50 lat, nie? Także 50 lat czekałem na orzełka na koszulce. Ale no, jak się czegoś podejmuje, to raczej to tak idzie na poważnie, nie? Bo lubię coś robić dobrze. Dostałem się do kadry Polski i przyjechałem do Polski też, żeby mieć więcej możliwości trenowania. Mama została sama i musiałem się mamą też opiekować. To 5 lat temu ojciec zmarł, czy 6 już nawet, nie? I dlatego też postanowiłem wrócić, nie? No, wioślarstwo jest ciężkie. To trzeba dużo włożyć w to pracy, żeby być tam, gdzie jestem ja na przykład, nie? On realizuje plan w 100%. Trenuje na siłowni, trenuje na ergometrze, trenuje na wodzie. To jest taka osoba, której wystarczy, że ja podam mu plan treningowy i ja nie muszę nad nim stać, nie muszę go pilnować, bo wiem, że on wszystko zrobi w 100%. Teraz jestem skazany na sport, tak powiem, nie? Sport czy rehabilitacja dla mnie to jest to samo, bo rehabilitacja jest sportem, a sport jest rehabilitacją. Wiesz, skupisz się na treningu, to zapomnisz o bólu. No, czyli sport i tak dalej, trzeba coś robić, nie siedzieć w domu i właśnie nie myśleć o tym bólu, tylko trzeba coś z sobą zrobić. No im dalej, im dłużej ja będę sprawny, miał silne ręce, tym mniej będę robił ciężaru rodzinie, nie? Żonie i tak dalej, nie? Muszę sobie radzić sam, tak jak kiedyś. Jak ja bym tego chipa wyłączył w mózgu, że już nie będę chodził, no to widocznie bym siedział na tym wózku i nic by z tego nie było, nie? A ja nie. Cały czas nogi i po prostu nigdy o nich nie zapomniałem. Te treningi motywują, że się chce mieć coraz lepszy wynik, coraz krótszy czas na te 2 kilometry, nie? Żeby no nie przegrywać, tylko żeby dobrze też reprezentować nasz kraj, siebie. Pierwszy medal, który zdobyłem w wioślarstwie, trenując może 2 czy 3 miesiące, to było w Hiszpanii. Pojechałem na takie Copa Primavera, czyli Puchar Wiosny. Od razu w pierwszym biegu dowaliłem mistrzowi Hiszpanii, nie? Fakt, że on trochę pływał inaczej, ja nogi, a on tylko ręce i no to byłem zadowolony bardzo z siebie. No medal w Poznaniu był na Pucharze Świata. 3. miejsce to jest bardzo wysoko w ogóle, nie? No, Puchar Świata to już Puchar Świata. Także no bardzo dobre miejsce. To już chyba moje 2. albo 3. przygotowania do olimpiady i się nie mogę dostać. No ale dobra, się staram, nie? Będę walczył, nie? Bo ja tam się nigdy nie poddaję, nie? Bo ja się ze wszystkim ścigam, co jest na wodzie, naprawdę, nie? Teraz dobra mnie uspokoiła ostatnio moja pani psycholog, żebym zwolnił, nie? Bo tak normalnie to coś przepływa, to ja już przyspieszam, nie? I właśnie o to chodzi, o takie iskrzenie, nie? Że to właśnie jest fajne, nie? Dlatego mam taką formę, jaką mam, bo gdybym na przykład trenował i poszedł w sobotę na imprezę, na dyskotekę czy gdzieś, nie? Tam się zabawił, to w poniedziałek bym umarł na treningu. Sport uczy ich też tego życia, tej samodzielności, tego wsparcia, współpracy z innymi ludźmi. I myślę, że ten sport jest też takim, powiedzmy, sposobem na życie. Myślę, że zanurkowałem między 350 a 450 razy, także
Troszkę. Z moich pierwszych pytań do doktora Krzyżaka, który dla mnie jest takim guru medycyny nurkowej: panie doktorze, czy zagram z synem jeszcze w piłkę? I bardzo fajną odpowiedzią było: nie wiem. Ja po wypadku postawiłem sobie, teraz z perspektywy 2 lat wiem, głupie cele, bo ja założyłem, że będę chodził szybko po roku. Zetknąłem się ze ścianą, w której minął ten rok i ja nie chodzę. Ale był to jakiś spektakularny sukces, tak? Z poziomu człowieka leżącego w łóżku do gościa, który o balkoniku, ale jednak przejdzie te parę metrów. Nadal siedzę na wózku, a minęły już ponad 2 lata dobrze od wypadku. No z jednej strony w porównaniu do Krzycha czy do Dawida, to właściwie do całej reszty. To są 2 lata, to jest nic, jestem naprawdę świeżynką po wypadku. O kulach jestem bardziej niepełnosprawny, paradoksalnie. Wiem, że jeżeli nie będę regularnie trenował i się rehabilitował, to ja nie będę miał żadnych szans na chodzenie, a ja je mam, więc dlatego cały czas mam tą motywację. Ja właściwie zacząłem się rehabilitować 2 tygodnie po wypadku. Ja nadal się rehabilituję, nadal robię to codziennie. I pewnie, że są gorsze dni. No oczywiście, że tak, ale to jest tutaj, wydaje mi się, że niepełnosprawność do gorszych dni naprawdę nie ma wiele. Bo ja miałem też te gorsze dni, jak byłem sprawny. I w sumie nie wiem, czy nie częściej. Ale jest takie piękne powiedzenie, że nie wiesz, jak jesteś silny, dopóki bycie silnym to jest jedyne, co ci pozostało. I tak chyba było przez moment po wypadku, kiedy to dla wszystkich było trudne. Nie mogę oczekiwać od mojej rodziny, żeby oni nagle przestali jeździć na wyjazdy nurkowe. Trudno, żeby mój wypadek, moje jeżdżenie na wózku, mój gdzieś tam wewnętrzny problem z nurkowaniem, z którym sobie nie potrafię poradzić, sprawiał, że chcę wymagać od rodziny jakichś wielkich zmian. I miałem takie momenty krótko po wypadku, że jak tylko lekarze pozwolą, to wchodzę do wody i trochę na zasadzie jestem ćwirek, mogę wszystko i generalnie jestem niezniszczalny. Potem przyszedł moment, w którym ta ilość pracy, którą wkładam w dochodzenie do sprawności, do tego, żebym kiedyś może w ogóle zostawił wózek, spowodowała, że przestałem lubić nurkowanie. Na czas jakiś, bo powiedzmy od miesiąca, 2 mam tak, że ja znowu lubię nurkowanie. Wiem, że muszę zanurkować, bo to jest też element rehabilitacji. Jeżeli ja nie zanurkuję ponownie, nie zanurzę się ze sprzętem, to nie odczaruję gdzieś tam tego wypadku. Boję się własnej reakcji na pierwszy oddech pod wodą z automatu. Nie wiem, czy się nie wystraszę, nie wiem, czy nie spanikuję. To jest chyba taki strach mocno nieokreślony. Taki wewnętrzny lęk, a nie strach przed jakimś konkretnym zdarzeniem czy czymś, co się może stać. Daje nadzieję wielu osobom. Daje nadzieję na to, że po urazie bardzo dużo można przywrócić. Mateusz tylko i wyłącznie się rehabilitował, tylko i wyłącznie przyjeżdżał do mnie na egzoszkielet i potem gdzieś tam doszedł ten crossfit i w ogóle to jest olbrzymia zmiana, nawet jak on wchodzi na salę, to jest uderzające, bo on po prostu przyjeżdżał i zaczął się uśmiechać. Z Krzysztofem to była trudność taka, że trudno mi go było w ogóle przekonać, żeby on przyjechał, nie? Ten pierwszy raz. Jak już przyjechał pierwszy raz, no to trudności chyba nie ma, oprócz jego zapracowania i braku gdzieś tam tego czasu. Ja nie zrobię większości rzeczy, które zrobią oni, więc w tym otoczeniu to ja jestem niepełnosprawna, nie? Jakby w ogóle sport bardzo fajnie wpływa na samoocenę i na te emocje i to poczucie własnego ciała. Uważam, że crossfit czy takie ćwiczenia siłowe i rehabilitacja oczywiście mają ogromny wpływ na to, co możemy osiągnąć. Trenując crossfit często uwieszamy się na drążkach, podciągamy i nawet nie mając świadomości zaczynamy trenować swoje ciało. I w pewnym momencie okazuje się, że nasze nogi
wydają jakieś ruchy, że zaczynamy poruszać nogą czy palcami. No jest to skutek jakby napięć tego, co mogło być już naprawione dużo wcześniej, ale nie umieliśmy tego w sobie odnaleźć, bo cały czas siedzimy na wózku, nie trenując tych nóg. Tak samo jak jadę i najlepiej na tym crossficie jest, gdzie właśnie są ludzie młodsi, nie, i tak dalej, i ze mną przegrywają. No co ja mogę zrobić, nie? No przecież nie mogę się poddać, nie? Staram się żyć na tyle szybko, żeby te moje mankamenty, które są spowodowane poruszaniem się na wózku, były tylko jakby dodatkiem mojego życia, a nie głównym takim aspektem życia. Jeśli mam dołek, to zwyczajnie jadę na trening. Sport jest dla mnie taką formą wyrzucenia z siebie wszystkich złych emocji. Ja traktuję sport jako przygodę, to jest moja pasja i na tym się skupiam. Wszystko zależy od człowieka, jak bardzo chce i gdzie chce uzyskać tego maksa. Tak myślę, że boję się dopiero jak skończę trenować, co wtedy będzie. Bo automatycznie odcięcie od ćwiczeń spowoduje, że te mięśnie gdzieś tam troszeczkę padną. Mam takie możliwości, jakie mam, staram się je wykorzystywać maksymalnie. Dumny jestem z tego, że minęło 10 lat i ich nie zmarnowałem. Nie przesiedziałem ich w domu, nie straciłem tego czasu na narzekanie i użalanie się nad sobą. Wszystkie sukcesy, które osiągam, począwszy od założenia rodziny, również od osiągania sukcesów sportowych, są rzeczami zaplanowanymi przeze mnie. Najbardziej jestem dumny z syna w sposób naturalny. Mogłem go począć i że w ogóle udało się. To mnie najbardziej. Dobrze się dzieje, że otaczam się często osobami z niepełnosprawnościami i z nimi spędzam czas, bo razem możemy jakby więcej tych możliwości odkrywać. Nie byłoby crossfitu, gdybym nie znalazł jakichś osób uprawiających crossfit na wózkach. Nie wiedziałbym o parakajakarstwie, gdybym nie poznał Kamili, czy nie spróbował nurkowania z powodu osób, które się zajmują nurkowaniem osób z niepełnosprawnościami. Wszystko można robić, tak? Nie ma żadnych ograniczeń. Jedyne ograniczenia, jakie są w naszych głowach i my sami musimy z tym po prostu walczyć. Dostałem się do kadry Polski, a nie lubię latać samolotami, bo się boję i będzie tam latać po tym niebie u góry bez spadochronu, to lipa, nie? Angole do mnie by ser mówili pewnie. Ser Jarosław, może być. No. Tu się wytnę, nie? Pokazujcie. To jest twardzielem. Nie przypuszczałem, że jestem w stanie się poruszyć przed kamerą. Dobrze pójdzie, może będę klaskał Rubika. Teraz rozumiem, że ona mnie wybrała, bo jestem też piękny. Bardzo często małe dzieci krzyczą: o patrz, idzie robot, ona ma nogę jak robot. I dla mnie to też tak śmieszne, że a co, a chcesz dotknąć? Puknij, zobacz jak fajna noga, całkiem inna, nie? My jesteśmy na treningu, a Renata z moją Nadią na motorówce i Nadia lekcję odrabiała. Renia zasuwa motorówką, a Nadia książka i pamiętam krzyczy do Renaty: ciocia, aż bik jakie ży! I odrobiła lekcję na motorówce, która prunie, nie?